Zauważcie, jaki świat jest ciekawy i różny. Zwróćcie uwagę, jakie wykwintne nagrobki. To jest pomieszanie. Zapyta kierowniku, co to znaczy Czeczenica? No i ja już wam tutaj, moi drodzy, tłumaczę. Witam serdecznie. Nie wiem, który to już odcinek z Meksyku, ale te odcinki po prostu idą jak, powiedziałbym, lody czekoladowe w temperaturze 30 stopni. Czyli dobrze idą. Moi drodzy, ruszamy, ale jeszcze nie wiem gdzie, czekajcie, sprawdzę. Ale gorąco. Sprawdziłem. Lecimy, moi drodzy, jak zawsze na kanale, na cmentarz. Żeby dobrze zacząć dzień, trzeba wizytę zaliczyć na cmentarzu. Zwłaszcza meksykańskim. Dlaczego cmentarz? Ponieważ cmentarz znajduje się na wylotówce do Czeczenicy. I ktoś od razu zapyta, kierowniku, czy to etyczne zaczynać dzień od cmentarza? Tak, moi drodzy, etyczne. Ktoś jeszcze może powiedzieć, że kierowniku, słaby dźwięk. Słuchajcie, to jest kwestia wyboru. Dźwięk to jest zawsze kwestia balansu. Bo albo masz bardzo dobry dźwięk i dużą kamerę z mikrofonem i z tą kamerą to możesz sobie co najwyżej wejść do łazienki, albo masz mniejszą kamerę z gorszym dźwiękiem. I ja to muszę wam wytłumaczyć, bo pewnych rzeczy się nie da przeskoczyć. To, że wy oglądacie odcinki z ludźmi gdzieś w terenie, to nie jest pestka. Masz wielką kamerę z, albo nie wiem, mikroporty, które trzeba ładować, które się rozładują i trzeba pilnować tego. To jest kwestia wyboru, jeżeli chodzi o dźwięk. No niestety, pewnych rzeczy byście w życiu nie zobaczyli, jak kopalni złota, czy diamentów z Sierra Leone, czy niektóre wywiady, ponieważ ludzie się boją kamer, więc musicie zachować, że tak powiem, zrozumienie do tego, że po prostu no, może być niekiedy gorszy dźwięk. Nie zawsze. Gorszy zawsze będzie, wiecie kiedy? Kiedy będzie padał deszcz, ponieważ w czasie deszczu jest głośniejszy, w sensie te szumy są większe, jest bardziej rozproszony. No tak, ale wiecie, że jedziemy na cmentarz, no to za wizytę na cmentarzu to musi być łapeczka, komentarz i rzecz jasna podanie odcinka dalej, ale później jedziemy do stanowiska archeologicznego, najlepiej zachowanego miejsca po Majach na Yucatanie, które niegdyś stanowiło punkt religijny i polityczny. A to bardzo ważne, bo tam jest cała masa w ogóle ciekawostek, historii, o których wam opowiem na dzisiejszym odcinku. Niemniej jednak, dajcie mi jeszcze chwilę, bo muszę tam dojechać autostopem ze swoją koleżanką Julią z Rumunii. Właśnie idziemy się spotkać. Z rana grzeje jak nie wiadomo co, moi drodzy. Kola to by weszła na ostro. Oni wiedzą, jak robić marketing. Schłodzona soda przy takich temperaturach to jest właśnie to, czego ludzie potrzebują. Takiego orzeźwienia. I tak się właśnie robi interes. Po pierwsze to w Meksyku trzeba uważać pod nogi, pod sandały, żeby nie wpaść. No i też dość popularne są nazwy Rosalinda, Tendiano, Rosalinda. Nazwa sklepu, znając życie właścicielka, albo mama, albo babcia. Duży szacunek do osób starszych, do rodziców. To jest naprawdę coś, co trzeba, wiecie, z czego trzeba brać? Trzeba brać przykład. Dzieciaki. A wczoraj jedna dziewczyna w hostelu, po co tak rwać buzię? Guardia Nacional. Poznałem wczoraj taką w hostelu młodą Niemkę, 26, coś takiego. I ona mówi, coś tam rozmawiamy i ona mówi, no ogólnie poznałem wczoraj Argentyńczyka i on mówi, że on ma 24 lata i on pierwszy raz w ogóle jest w podróży poza swoim krajem, przyleciał do Meksyku. Ja mówię, ty, no normalna sprawa. On mówi, nie, no jak normalna? U nas w Europie, no to ogólnie ludzie podróżują, dużo młodzi podróżują. Ja już podróżowałem, jak miałem 19 lat. No i ty, no i z drugiej strony ma trochę rację, bo dla niej, dla krajów, które ekonomicznie stoją lepiej, to na pewno nie jest to Argentyna, ale takie Niemcy, no to nawet jeżeli ona pracuje jako nauczycielka w
w przedszkolu, no to i tak przyjeżdżając do krajów takich słabiej rozwiniętych, o fajnie, że mnie tam popieściło prądem, linie elektryczne, no to dla niej jest po prostu finansowo łatwiej wytrwać. Jak jeszcze ma dwójkę rodziców pracujących, to na pewno ten jej start w podróżowanie był znacząco łatwiejszy. Ja mówię, że no nie każdy ma taką łatwą drogę do tego, żeby podróżować. Nie każdy ma ludzi, którzy pomogą mu zwalczyć ten strach odnośnie tego świata dalekiego, tych innych kultur, które wywołują w nas poczucie powiedziałbym niepewności i poczucie zagubienia niekiedy. Słuchajcie, zanim wejdziemy na cmentarz, to ja to muszę wam pokazać, bo to jest wręcz po prostu no, klasa klasyków. Moi drodzy, bardzo krótko. Stara maszyna parowa, prawdopodobnie walec drogowy lub może maszyna rolnicza używana w przeszłości do prac ciężkich. O, road roller, jednak walec drogowy. Tego typu urządzenia były napędzane parą wodną, a ich konstrukcja opierała się na technologii z XIX, ogólnie XX wieku. Te maszyny parowe odegrały kluczową rolę w rozwoju infrastruktury w wielu krajach, moi drodzy. I żeby była jasność, napędzane przeważnie węglem, tak, że woda została podgrzewana, no i para wodna po prostu wpędzała cały mechanizm w ruch. Tutaj mamy komin, który odprowadzał spaliny, przeważnie paliwem był węgiel bądź drewno. Fajny eksponat. Szkoda, że tablica już taka, powiedziałbym, nie wyjściowa. No jesteśmy na cmentarzu. Miejmy nadzieję, że tam będzie bramka, żeby wejść. Tam chłopaki coś robią, ale no musimy wejść do środka, bo to jest, wiecie, to jest no mistrzostwo. Ja kiedyś na takim cmentarzu spałem pod namiotem 9 lat temu. Co, kierownik nie może? Pod latarnią najciemniej. Bo w podróży, moi drodzy, trzeba być elastycznym. Jezus Chrystus ukrzyżowany na masce auta plus 70 do bezpieczeństwa. Czemu zamknięte, mordo? Seniora mówi, że tam dalej trzeba kierowniku podejść i tam wpuszcz, że tam brama jest. To my zaraz podejdziemy, zobaczymy co i jak tutaj na Włościach. Cmentario General Ayuntamiento 95-98, tak jakby to w tym czasie był pobudowany. Moi drodzy, to jest naprawdę przeciekawe miejsce. Dlaczego? Bo w Meksyku, w kulturze meksykańskiej ogólnie śmierć i życie się łączą. I nikt tutaj nie ubolewa nad tym, że ktoś, widzę tutaj Charina i Pulpetina po lewej była. Nikt tutaj nie ubolewa nad tym, że członek rodziny odszedł, w sensie ubolewa, ale nie w taki sposób jak my, Polacy, bądź ogólnie Europejczycy. Zwróćcie uwagę, jakie wykwintne nagrobki. To jest pomieszanie rdzennych religii z dużym wpływem chrześcijaństwa. Rzecz jasna, Hiszpanie, którzy tutaj przybyli na te tereny, przywieźli również chrześcijaństwo, a wręcz wpoili chrześcijaństwo. Bardzo często na siłę. Dziś mamy to, co mamy. I przyznam szczerze, że bycie na cmentarzu meksykańskim jest dla mnie osobiście ogromnym ogólnie atutem bycia w ogóle w Meksyku i możliwością bycia tutaj. Tu jest Matka Maria z Guadalupe, Maria Magdalena z Guadalupe, ale zobaczcie, jakie są te nagrobki różne. Biały, kolor czystości, zielony, niebieski, różowy, gdzieś tam w oddali żółty. To wszystko są kolory, które symbolizują radość. Radość z tego, że osoba, która zmarła, poszła właśnie do nieba. Aktualnie przy niektórych pomnikach trwają prace renowacyjne. Pewnie rodzina poprosiła o to, żeby na przykład ktoś przyszedł, naprawił krzyż, bo spadł. Tutaj ludzie przychodzą bardzo często. Co roku jest tak zwane święto zmarłych i na to święto zmarłych ludzie przychodzą po to, żeby
pobyć ze swoimi członkami rodziny. Często też są takie kapliczki małe na tych nagrobkach, a w nich między innymi zdjęcia osób, które odeszły. Maria Dolores Aguilara u Concha. Pan Gonzalo, Pani Gonzalo, witamy serdecznie. Przejdźmy się teraz w ciszy kilkanaście sekund po nagrobkach i poobserwujmy. Dia de los Muertos, Dzień Zmarłych. Ludzie przynoszą tutaj zdjęcia potraw, które były lubiane przez osobę, która odeszła. Często nawet przynoszą same potrawy, przynoszą napitki, przynoszą cukierki, bo to jest jednak wyznacznik statusu. Słodycze, moi drodzy. Kiedyś nie było, tak jak w Polsce, lata 70., jak mój dziadek pracował na kolei i przywoził swoim dzieciom, między innymi mojej mamie, czy to słodycze, czy to na przykład cytrusy, no to dla nich to było naprawdę coś takiego mega wow. Kiedyś nawet nie wiedzieli, jak się je kiwi w latach 70. na wsi polskiej, na Podlasiu. No ale naturalna sprawa, jeżeli tego nie ma wokół nas, no to skąd mają wiedzieć? I tutaj było tak samo. Ogólnie tutaj w krajach Ameryki Łacińskiej i niżej na południe, tutaj w Ameryce Północnej, bo Meksyk jest w Ameryce Północnej, no to też to wszystko stopniowo przychodziło i wyznaczało pewnego rodzaju status. Między innymi Coca-Cola. To na początku, jakieś 20 jeszcze lat temu, wciąż stanowiło o statusie. Jeżeli przychodziłeś do kogoś i stała Coca-Cola, no to znaczyło, że no, ktoś cię naprawdę lubi, no, ktoś cię po prostu gości. Sprawiając tą Coca-Colą, że jesteś bliżej cmentarza niż życia. No ale to jest kwestia świadomości. Niekiedy podczas Święta Zmarłych, teraz tego nie widzimy, ponieważ Święto Zmarłych obchodzone jest 1 i 2 listopada każdego roku. Jak zauważycie na poprzednim odcinku, już w sklepach są ogólnie dedykowane Świętu Zmarłych różne znicze, różne takie rzeczy. A jak ktoś się przysłużył, a może jakaś bogata rodzina, którą było stać na kupienie tak dużej przestrzeni na cmentarzu, no to i grobowiec może sobie właśnie taki postawić. No i w takim grobowcu już widać nieco więcej rzeczy. Między innymi zobaczcie, portret, bo to jest ręcznie malowany portret osoby, która odeszła. Figurki świętych, świece, kwiaty. No, powiem wam, że bycie na cmentarzu w Meksyku to jest coś, co uwielbiam. Kiedy rodzina przychodzi pomodlić się, odwiedzić swojego zmarłego, to nie przychodzi do osoby, która odeszła, tylko to jest taki naturalny dla nich cykl życia, że był człowiek, nie ma człowieka, ale w sumie wciąż jest z nami. Więc pośpiewamy, pogramy na instrumentach, to co najbardziej ta osoba niegdyś lubiła. Tak, żeby o niej pamiętać i żeby o niej ta pamięć nigdy nie uleciała. Tutaj na przykład widzimy taką ścianę, tak, nie wiem jak to nazwać. To są takie małe, że tak to ujmę, małe nagrobki, prawdopodobnie skremowane, gdzie urna z prochem stoi tam z tyłu, wmurowana zapewne, a tutaj po prostu no, jest takie drobne miejsce, żeby na takie wspominki, na przykład takie zdjęcia, czy kwiaty, czy znicz zamknięte, żeby nikt nie splądrował, nikt nie zrobił krzywdy. Zauważcie, jaki świat jest ciekawy i różny. Jedziemy do Afryki, no i w Afryce z kolei, no tam jest też chrześcijaństwo, bo kraje były w większości skolonizowane, ale też jest islam.
No i już podejście ogólnie do śmierci i do osoby zmarłej jest zupełnie inne. Całkowicie. W islamie ogólnie pamięta się o zmarłych, między innymi przekazując nowonarodzonemu dziecku imię osoby, która odeszła. Niemniej jednak cmentarze w żadnym wypadku nie wyglądają w ten oto sposób. I to powiem wam szczerze, że nie było żadnego kraju, w którym przeważał islam, w którym cmentarz zrobiłby na mnie jakieś wrażenie. W sensie zrobiło wrażenie, ale pod względem takim architektonicznym, jak na przykład tutaj, no to niestety nie ma takiej opcji. Tutaj widzę tak wydzielona część cmentarza. Też musi być dla osób, które się zasłużyły. Proszę zobaczyć, może to byli księża, może to rodzina księży. Ciężko powiedzieć, może politycy jacyś. Dobra, zbieramy się z cmentarza. Przyjemnie było, prawda, moi drodzy, być tutaj, poobserwować z rana cmentarz. Lecimy do Czeczenicy. Najpierw to ja Julię muszę znaleźć, moją kumpelę. Czasami sobie myślę, że życie jest bardzo ulotne. I im jestem starszy, tym więcej dostaję informacji: o Tomek, słuchaj, ten i ten odszedł, ta i ta niestety odeszła. I tak sobie myślę, że życie jest naprawdę ulotne. Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz w życiu. Więc tak sobie myślę, że dobrze, że ja podróżuję. Dobrze. Bo nigdy nie wiesz, co ci w życiu czeka. O, więc trzeba brać życie za rogi, kierowniku. Jest i Julia. Julia próbuje... Julia próbuje się energetycznie nastroić. Ale co się o to... You will die! 6? No. Przy tej piramidzie to ta dziewczyna padnie. Kto ma nudniejszą robotę? Czy fachura, który stoi tam na tym przejeździe? Czy ja teraz, jadąc do Czeczenicy, łapiąc stopa? No on będzie stał tam 8 godzin przy tym przejeździe. On nic tam nie robi, zobaczcie, tylko tam po prostu jest. Lipa. Ale mamy. Oh, my backpack. Hola, amigos. I angielski znamy, i siedzimy, i jedziemy. Hola, amigos. Hola, where are you from? From Poland. Oh, you're and Romania. Voy a dejarlo nomás a ellos, nosotros nos vamos a salir. ¿Inglés o español? Inglés. Tam tutaj tłumacz. We walking 500 meters to the right at sure. the main entrance. Sure, thank you so much. Do you want a guide you too? No. This is the best guy. Okay. Thank you so much. Bye bye. Przed wejściem do archeologicznego miejsca chciałbym wam powiedzieć tylko, chciałbym was zapytać, jak myślicie, ile przeciętny imigrant, załóżmy z Salwadoru, z Gwatemali, z Belize czy z Meksyku, musi zapłacić na granicy do Stanów Zjednoczonych? Jak myślicie? Pomyślcie teraz troszkę dłużej. W dolarach. 15 000 dolców za nielegalne przekroczenie granicy. 15 000 dolców, no to będzie tam 50 parę tysięcy złotych. Zobaczcie, jakie to są pieniądze. Ile to trzeba zbierać, żeby przekroczyć tak granicę. A granice przeważnie przekraczają ludzie, którzy nie znają języka. To jak oni chcą to odrobić później, wiecie, w tych Stanach pokręconych? Ciężki temat. Ogólnie przekraczanie nielegalnie jest cholernie drogie. To jest biznes na skalę po prostu jakąś taką chorą. Skąd oni te pieniądze? Albo z Bliskiego Wschodu, albo z Afryki. To oni bulą takie pieniądze, że wam się w głowie nie mieści. Dobra, my tu gadu idziemy na Czeczenicę. Opowiem wam trochę historii. Parkingi 80 pesosów. 80 pesosów za parking, moi drodzy, to jest jakieś, bym powiedział, uwaga, 16 zł. Przyzwoicie. Chcą wcisnąć przewodnika, ale są bardzo, trzeba zaznaczyć, kulturalni w tym wszystkim. No i proszę, moi drodzy, tak, General Admission, czyli cena, którą musi zapłacić, moi drodzy, dorosła osoba to jest 643, moi drodzy, pesos, a lokalny 285.
Gdzie jest uczciwość? Ja się ciebie was pytam. Entrada de autobuses. Patrzcie, ile z Cancunu autobusów przyjechało. To oznacza, że tam jest po prostu gęsto teraz. Because they're GMO in Romania and Poland in Europe. Tutaj zobaczcie. To są naturales. Naturales, bananes, bananio. Nie, platanio. Platano, ale zobaczcie, o co chodzi. Uwaga. W bananach europejskich poszukajcie pestek. Nie ma. Bo nie są one produkowane, a czy nie rosną po to, żeby się rozsiewać. A pestki super nice. The seeds. Przy Czeczenicy można kupić taki strój. Julia, this is to visit Czeczenica. So nice. Thank you. Idziemy kole kupić potem, bo ziomek rzucił taką cenę, jakieś tam, nie wiem, 15 zł za buteleczkę małą. Oficjale Gajdo. A my teraz, moi drodzy, bileterię będziemy kupować. Patrzcie na to, ja wam pokazywałem tą cenę, mdleję. Pani na mnie nakrzyczała. Pani mówi, płać mordo i tam nie pyskuj. Ona mówi, szefowa ściąga kasę od turystów i krzyczy na mnie. Zapłacone, ty, ściągnęli ze mnie na górę. Wiecie, że jestem cebulą, ale no zapłaciłem teraz 130 zł za bilet wejścia tutaj do tej atrakcji jako turysta. No i powiem wam szczerze, że ja się wciąż nie mogę zgodzić z takimi wysokimi cenami. Ale dobra, no i jestem tutaj. Jak mnie ci przewodnicy mówią, pytają, czy chcę przewodnika, to mówię, że Juliet jest przewodnikiem i archeologiem i od razu czuł wszystko ucięte. Tu koleżka takie alkohole robi naturalne i mówi, że jak wypijesz to z przodkami rozmawiasz jeszcze lepiej niż ci się wydaje. To takie po duchu puszczy. Kojarzycie? Raz, dwa, trzy, cztery. Zapłaciłem 60. Słuchajcie, dodatkowa opłata. Zapłaciłem jakieś, kurczę, czekajcie, 60, jakieś 15 zł za to, że mogę nagrywać za kamerę po prostu. Ten zwitek papieru kosztował około 150 zł, tam 140 z kawałkiem. I to jest śmieszne, bo pytam gościa, czy mógłbym telefonem nagrywać. On mówi, tak, telefonem bez problemu, ale jeżeli masz inną kamerę niż telefon, smartfon, no to musisz płacić. Abstrakcja. Z punktu widzenia marketingowego, miejsce, do którego przyjeżdża twórca, youtuber, powinno temu youtuberowi jeszcze nawet zapłacić za to, że poszerza świadomość innych odbiorców o tym, że takie miejsce w Meksyku jest. A tutaj jeszcze dowalają szpile, pach, opłata i ogień. Julia, how much they ask for storage the toy monkey? 50 pesos. I was so nervous. I wanted to pay for it. But in the moment when I'm like, wait, you're gonna give me the money back? No, you're gonna pay to keep your toy. But they didn't allow the monkey toy. Crazy. Wrestling, o którym wam opowiadałem na innych odcinkach, lucha libre, czyli artystyczny wrestling, który ma w sobie też aspekty teatralne. I te maski odzwierciedlają różne postaci, różnych bohaterów. Ciekawie wyglądają. Miasto starożytne Majów, również Azteków. Kurczę, groźny ten pan. Jednak chciałbym zaznaczyć, że rozwijało się między VI a X wiekiem. Dziś mamy to, co mamy. Mamy XXI wiek. No i turystyka jest, powiedziałbym, praktycznie wszędzie. To tylko i wyłącznie kwestia pieniędzy. Czaritka. Ale się przez chwilę bałem. Bałem się, ale opanowałem ten strach. Czujecie? Ja z tymi czarkami to one mnie do grobów pędzą. Aktorzy klaszczą. Zastosowanie echa. Czyli jak ktoś na przykład przemawiał, to nie musiał się drzeć na prawo i na lewo. Tylko wystarczyło po prostu normalnie, tak jak niegdyś w amfiteatrze, i po prostu na spokojnie sobie mówić i wszyscy słyszeli. Słyszycie? Ptaka, pomijając już ilość turystów,
Mam nadzieję, że te pieniądze z tych biletów naprawdę wpływają pozytywnie na ekonomię tutejszego regionu Yucatan. Reasumując, ktoś zapyta, kierowniku, co to znaczy Czeczenica? No i ja już wam tutaj, moi drodzy, tłumaczę. Czeczenica oznacza przy studni, a mianowicie odnosi się to do cenot, które tutaj wokół miasteczka można i na terenie również znaleźć. Tutaj, moi drodzy, budowla, która jest piramidą, która nazywa się Kukuklana. Jedna z największych i najbardziej znamienitych tutaj na terenie całego kompleksu archeologicznego. Zbudowana między IX a XII wiekiem przez Majów. No i moi drodzy, niewątpliwie jest to sztuka architektoniczna oraz symbolika religijna zarazem. Ty, ludzie z tym klaskaniem to świry normalnie, świry. 24 metry piramida wysokości ze świątynią na samej górze, na której odbywały się niegdyś ceremonie różnego typu, ma około 30 metrów. Suma 4 stron piramidy to 365 schodów. 365 schodów odnosi się, moi drodzy, do 365 słonecznych dni kalendarzowych. Podczas wiosennej i jesiennej równonocy, czyli dokładnie 21 marca, 21 września, na schodach światło promieni słonecznych rzuca tak cień, że wije się na tych schodach wąż. A z tym dźwiękiem i z tym klaskaniem dopiero teraz wyłapałem od przewodnika. Jest taki ptak Quetzala i ogólnie jak klaszczesz, to słychać właśnie ten dźwięk tego ptaka. Więc no jak widać, Majowie i Aztekowie byli blisko zaprzyjaźnieni z naturą. Ale musieli być, bo bez zrozumienia tego, co dzieje się wokół nich, nie przeżyliby tutaj. Co Majowie robili w czasie, kiedy no nie chcieli się modlić, składać ofiar, bądź nie pracowali na rzecz żywności, żeby nie zabrakło na stołach? Grali w pelotę. Pelota to nic innego jak gra w piłkę. Tylko że no nie taką, którą my znamy, piłkę nożną, czyli z stopą, kolanem, biodrami, czy klatką piersiową, czy głową. Tylko bardziej pelota to była gra piłką gumową, gdzie używano bioder bądź przedramion. Taka ciekawostka. Czarina czeczeniczyjska, posiadająca w murach archeologicznych swoje młode. Deszcz się rozpadał dynamicznie, ale zasada jest taka, że szybko zaczyna padać i szybko przestaje padać. Miejmy nadzieję, że i w tym przypadku tak będzie. Szefowa tu sprzedaje, a to jest świątynia wojowników. Te wszystkie kolumny wyciosane i zobaczcie, w jak idealnym poziomie stojące, to przedstawienie wojowników, która miała podkreślić militarną siłę Majów. No i udało im się. Na mnie robi wrażenie. Idziemy dalej. Dużo jest tutaj świątyń poświęconych czemuś. Znowu deszcz zaczął padać, ale tutaj możecie właśnie zobaczyć cały fenomen Czeczenicy. Cenotatu i ktoś zapyta, kierowniku, ale o co z tym fenomenem chodzi? Majowie wiedzieli, gdzie budować, bo jak zauważycie, wszelkiego rodzaju cywilizacje, gdzie powstawały miasta, miasteczka, wioski, to przeważnie przy rzece, przeważnie przy źródłach wody pitnej. Wody, która nie tylko dawała życie człowiekowi, zwierzętom, ale również pozwalała podlewać ogrody i pola. Dobrze przekierowana woda, dobrze zastosowane kanały irygacyjne sprawiały, że ludzie mieli jedzenia pod dostatkiem. Czy Majów można pomylić z Masajami? Nie wypada pomylić. Jednak jak się skupimy, to większość tych wszystkich plemion, cywilizacji skupiała się na tym samym. Na przetrwaniu, na budowaniu relacji społecznych, politycznych, wojskowych. Budowała siłę. Zauważcie, jaka przestrzeń. I musicie wiedzieć, że Majowie niegdyś odprawiali rytuały po to, żeby spadł deszcz. I przy takich rytuałach były składane, rzecz jasna, podarki bogom. Jednym razem były to owoce, innym razem były to zwierzęta, a jeszcze innym razem sąsiedzi. Młody dostał zabawkę, świruje. My idziemy troszkę dalej.
Cena biletu, nie wiem czy wytłumaczyłem na początku filmu, jeśli wytłumaczyłem to jeszcze raz powiem, że są dwa podatki. Jeden podatek federalny dla całego tak jakby kraju, a drugi podatek dla tak jakby dla state'u, dla prowincji Yucatan tutaj. Dwa podatki. A co, kto komu zabroni? Hajs się robi, turyści przyjeżdżają, jest popyt, jest podaż. Cenę trzeba podnieść. Platforma Wenus. No, rzecz jasna, nazwa platformy pochodzi od bogini Wenus, ale również od planety Wenus. Funkcje, które pełniła, to m.in. obserwacje astrologiczne, rzecz jasna, planety Wenus. No i można też dodać, że były tutaj odprawiane wszelkiego rodzaju ceremonie. Tutaj widzimy sceny z życia Majów. Pamiętajmy, że miasto Czeczenica to był też główny punkt handlowy tutaj na Yucatanie, który łączył nie tylko różne kultury, ale różnych przybyszów, którzy niegdyś tutaj przemierzali te tereny. W roku 1988 to miejsce zostaje wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a już w 2007 roku, moi drodzy, stanowi jeden z 7 nowych cudów świata. Ktoś może zastanawiać się, kierowniku, po co astrologia, znajomość astrologii mają? Moi drodzy, nauka to jest nauka i wszystko ma swoje podłoże. Między innymi, gdyby nie obserwowali, nie znali tych aspektów astrologicznych, nie byliby w stanie tego przełożyć najzwyczajniej w świecie na pory roku, a następnie na plony, czyli kiedy siać, kiedy zbierać, aby zmaksymalizować plony. Za każdym razem, jak jestem w tego typu miejscach archeologicznych, zastanawiam się, wiecie nad czym? Co by było, gdyby Hiszpanie tutaj nie dotarli? W jakim punkcie po bagatela 12 wiekach byliby Majowie dziś? Co by odkryli? Jeśli byli w tamtym czasie tak zaawansowaną cywilizacją, to co by było dziś? Komputery, które miałyby moc obliczeniową jeszcze większą niż te, do których mamy dostęp dziś. Internet 15G, który byłby prawie 3 razy szybszy niż ten, który mamy dziś. Zastanawiam się, wiecie, tak abstrakcyjne takie pomysły rzucam. Jeżeli oni na tamten czas mieli taką głowę do nauki, to dziś to by było naprawdę coś wspaniałego. I ktoś powie, kierowniku, czy w takim razie kolonizatorzy hamowali naukę? Z jednej strony można powiedzieć, że tak, bo przyjeżdżali, grabili, brali, narzucali, co ich? No chyba trzeba odpowiedzieć, że tak, że hamowali naukę. I robili to tylko i wyłącznie, moi drodzy, przez pryzmat siły. Bo jedyne co mieli, albo aż mieli, to właśnie ta siła i możliwość przekonania kogoś do swoich racji poprzez właśnie działania wojenne, zbrojne. Dobrze jest tutaj przyjechać, zobaczyć, poczytać o tym miejscu, poczuć atmosferę tego miejsca. Jednak ta ilość, powiem wam, turystów, chociaż ja też jestem turystą, człowiekiem, który po prostu korzysta z tej możliwości odwiedzenia tego miejsca, trochę mnie przytłacza. W sensie jest dużo. Pomału będziemy kończyć naszą podróż tutaj po Czeczenicy, ale zobaczcie, na płaskorzeźbach bardzo często cywilizacje chciały zapisać to niczym książka, można powiedzieć. Zobaczcie, wojska, hełmy, dłonie tutaj. W tych dłoniach, moi drodzy, broń, nie jestem w stanie zidentyfikować. Miecze, raczej miecze to przywieźli Hiszpanie. Mam poczucie, że największą atrakcją tutaj w tym kompleksie to jest właśnie efekt echa. Czarki pilnują tutaj tak zwane prawo Majów. Pewnego rodzaju, moi drodzy, prawo, które musi zostać zachowane. To jest tak zwane majowskie, czarkowskie prawo. Echo? Jest echo. Ale jak zróżnicowane. I same psy. Trzymajcie się, dziki, pilnujcie tutaj prawa dżungli. Zgadza się? Każdy ma swoją świątynię z czaritek. Czaritka!
Czaritka, ale wkurzona, co? Ale nie zeskoczy. A to jest świątynia, tak jak wam wcześniej wspomniałem. Wojowniku, witam serdecznie, Czarina. Walka, walka, walka na terytorium. Bogowie. Czariniątka. Czariny. Bogowie czariny. Widzicie? Człowiek nie wejdzie, a czarina wejdzie. Na samej górze są. Dzień się kończy. Panowie się zwijają ze straganów. Powiem wam, że ta ilość straganów z pamiątkami jest tutaj przerażająco duża. No ale próbują zarobić. Taka niewdzięczna praca, bo cały czas trzeba naganiać, żeby coś sprzedać. Konkurencja jest ogromna. Ludzie w ogóle nie próbują się w żaden sposób wyróżnić. Właśnie tego brakuje, żeby się w jakikolwiek sposób wyróżnić. Na sam koniec, moi drodzy, Cenota Sagrado. Cenota, która stanowiła połączenie bogów z Majami, gdzie odbywały się ceremonie, no i różne inne rzeczy. Wskoczyłbym tam. Słuchajcie, udajemy się już do wyjścia. Jestem ciekaw, jakie macie uczucia odnośnie wizyty w Czeczenicy. Czy byście tutaj chcieli przyjechać, czy też nie? Co myślicie o tym miejscu i o kulturze Majów, o której wam opowiedziałem? Dawajcie koniecznie znać. My się z Julią zabieramy do, moi drodzy, już wam mówię, na autostop, łapać stopa. Valladolid 42. Moja kumpela ma dzisiaj splot nieprzewidzianych sytuacji, ponieważ pamiętacie tą małpkę z początku odcinka, którą jej kazano po prostu zostawić tam w tym, w przechowalni? Zapomnieliśmy, w sensie ja zapomniałem kompletnie na śmierć i ona też zapomniała kompletnie na śmierć. Zaproponowałem, że wrócimy, powiedziała, że już nie, że za daleko. We lose our partner of the trip. Gracias, amigos. One moment of silence. Actually, we didn't lose it. It's in a place where maybe the woman was gonna need it for her kids. Correct. That's okay. Szanowni Państwo, Paweł! Czego ty tak zapierdzielasz? Szanowni Państwo! Bardzo dziękuję za uwagę w imieniu swoim, Julii, no i Carlosa, który awansował na sprzedawcę kawy, ponieważ Carlos został w sklepie, po prostu Julia nie dała go do przechowalni, tylko poprosiła panią, żeby przechowała Carlosa w sklepie z kawą, więc Carlos jest teraz sprzedawcą w Czeczenicy. Jak będziecie, to koniecznie Carlosa odwiedźcie i pozdrówcie od nas. A tymczasem, moi drodzy, kończymy odcinek. Bardzo dziękuję za dzisiejszą uwagę, za poświęcony czas. Pamiętajcie o łapeczce, komentarzu i rzecz jasna poczcie sandałowej, czyli podaniu odcinka dalej. Dziękuję za uwagę i melduję również, że kolejny odcinek to będzie droga na południe, droga do wyjątkowego miejsca. Obyśmy tam dojechali, oby wszystko było dobrze i po naszej myśli. Kłaniam się serdecznie i serdecznie pozdrawiam. Señorita! Gracias, gracias viajeros, gracias. Mucho grande. Building bridges slow.